Witajcie, jesteśmy dzisiaj w Krakowie. Naszymi gośćmi jest Mateusz i Konrad, Cześć. kapela Cześć. Odradza. Może na początek, zanim przejdziemy do konkretów, to takie rozluźniające pytanko. Czym poza Odrazą zajmujecie się na co dzień? Pracą i grą w innych zespołach. Jeżeli chodzi o pracę, to w moim wypadku jest to transport, spedycja, uściślając. No a inne zespoły to inne zespoły. Jest ich kilka. Jest to ten Messe, jest projekt Wędrowcy Tułacze z Biegi, jest Gruzja. To chyba tyle na tą chwilę. Okej. U mnie dość podobnie wygląda. Też mam inne zespoły. No jest to Wojtwanger, Massemord, który już nie gra tak naprawdę koncertów od dłuższego czasu. Jest to ten Messe. Jest nowy projekt, teraz płytowy, Membrane. No i jest praca z instrumentami. Pracuję w sklepie muzycznym. Uknął mi ten Massemord. Łączę pasję z pracą, można powiedzieć. Jesteście zaangażowani w kilka projektów jednocześnie. W związku z tym chciałbym Was zapytać, jak to wpływa na Wasz rozwój, jeśli chodzi o kształtowanie się w kierunku muzycznym. To nie jest tak, że na przykład, czy nie lepiej jest na przykład skupić się na jednej kapeli i rozwijać ją w danym kierunku, a z drugiej strony, czy nie wiem, 5 czy 6 kapel to nie jest takie łapanie 10 strok za ogony i gdzieś to się tam nie gubi? Są plusy i minusy, bo ta możliwość grania w innych zespołach no też powoduje, że trzeba indywidualnie popatrzeć na podejść indywidualnie do tworzenia w innym zespole, czyli używa się innych aranżów, no a żeby użyć innych aranżów, no to trzeba się rozwijać, poćwiczyć trochę, żeby zastosować te inne aranże. No więc siłą rzeczy te zespoły kolejne powodują rozwój, można powiedzieć. Tak wymagają w zasadzie, można powiedzieć, tego rozwoju. No czasami faktycznie jak się za dużo na głowę weźmie, no to gdzieś jest szansa, że ta jakość wykonawcza może troszkę spadać. Może nie wykonawcza, źle to powiedziałem, bo wykonawczo nie, ale Kompozycyjna. kompozycyjna może, no. Ale to jest też kwestia tego, czym się w danym zespole zajmujesz. Znaczy Chodzi o instrument, czy... Tak. No, Znaczy Konrad, rozumiem, że we wszystkich grasz na bębnach, nie? No nie do końca, bo Aha. no to jest też takie bardziej złożone, bo tak naprawdę w Odrazie mamy instrumenty takie dla nas typowe. Ja jestem perkusistą, Mateusz gitarzystą i wokalistą. No ale tutaj też są różne roszady, bo zdarza się, że ja piszę riffy, robię coraz więcej na syntezatorze analogowym. Mateusz zdarza się, że pisze partię bębnów, nie bezpośrednio na perkusji, a w programie. Co się jeszcze zdarza, Mateusz? Co się jeszcze zdarza? Znaczy, generalnie w nawiązaniu do tego, o czym mówiłeś, to jest właśnie, w przypadku Odradzy to faktycznie tak wygląda, że my tutaj jesteśmy takim, wrzucamy te pomysły do środka i tu każdy z nas dodaje coś od strony i gitary, i bębnów, i bas piszemy razem. No tak. To już się ułożyło tak po debiucie i przy drugiej płycie było tak samo, że siedzieliśmy razem wspólnie i pisaliśmy bas. Do tego dochodzą jeszcze jakieś inne właśnie elementy, jak syntezator, jakieś inne instrumenty perkusyjne. No dokładnie. Także to jest dosyć specyficzny projekt, w którym jakby każdy z nas dodaje na różnych instrumentach różne rzeczy, tak? Natomiast z tych pozostałych właśnie sprawa, znaczy nawiązując do tego, co mówiłeś wcześniej, właśnie, gdzieś mam funkcję wokalisty, wyłącznie wokalisty, gdzieś
W zasadzie w innych projektach mam tylko funkcję wokalisty. Natomiast no, w Odrazie też są te pomysły gitarowe, tak? No i też jeżeli na przykład chodzi o teksty, to w Odrazie jest, no, w zasadzie piszę teksty wszystkie. W innych projektach jest już bardzo różnie. Także jakby a propos twojego pytania, czy to jest właśnie rozdrabnianie się, czy to jest rozwój, no to w mojej ocenie właśnie zależy. Zależy od tego, czym się w tych innych projektach zajmujesz. Bo jeżeli robisz dokładnie to samo, to musisz mieć ogromną głowę do tego, żeby się w tych innych projektach odnajdywać na nowo, no albo się powielasz. A to już byłoby bez sensu, prawda? Natomiast jeżeli masz jakiś tam swój wycinek odpowiedzialności w innym zespole, to raczej to służy rozwojowi, bo współpracujesz z innymi muzykami, uczysz się i też sposobu grania innych muzyków, i też aranżowania, choćby na przykład w moim przypadku wokali, do totalnie innego typu muzyki, więc a to potem wpływa na przykład choćby na odrazę. W jakimś stopniu na pewno, nie? Także z mojej strony, z mojej perspektywy to jest raczej rozwój. No jak najbardziej. Mówię, dopóki nie zostanie przekroczona granica nadmiaru, po prostu gdzie brakuje czasu. A to inna sprawa, to jest Na jeszcze to, żeby się zająć porządnie jednym zespołem, drugim, tak, trzecim. tak. To się wtedy robi problem. Tak. No i jest spadek jakości. Dobra, zatrzymajmy się chwilę przy Odrazie. Dlaczego wybraliście w ogóle taki model we dwóch? Znaczy taki model działania, że działacie we dwóch? Czemu nie klasyczny skład? Znaczy, myśmy w ogóle mało planowali na początku. Poznaliśmy się z Mateuszem dość przypadkowo w Krakowie, w jednym z barów tak naprawdę. I zaczęliśmy, połączyła nas pasja do muzyki. Zaczęliśmy się spotykać u Mateusza na początku w domu. Nie, na początku to myśmy w ogóle łączyli przyjemne z pożytecznym, znaczy przyjemne z przyjemnym. Bo i chodziliśmy na chwilę na próby, a potem żeśmy Pili alkohol. pili alkohol. Między innymi. Między innymi. A propos alkoholu w ogóle właśnie. Dobrze, że wspomnieliście. Taki upominek od nas. Niestety, wiem, że jest was dwóch, Pięknie. ale jeden nie pije. ale już się tłumaczę. Drugi to już jest też prawie nie. końcówka beczki, także Piękna sprawa. kto wypija ostatki, ten piękny i gładki. Tylko A przyjmij, ja mogę kwiatuszek, czy... Kwiatuszek to jest mój, nie. Kwiatuszek jest mi potrzebny. przyjmij, ja wypiję. Dzięki. No, także Dzięki. smacznego. Dziękujemy. Samoróbka, Super. Pięknie. 100% Dziękuję. naturalne. Dobra, wróćmy do, o czym żeśmy rozmawiali. Aha, tak, że na początku było przyjemne z przyjemnym. I jak doszliście do... Dlaczego to tak wygląda, no? Spotykaliśmy się, zaczynaliśmy mieć jakieś pomysły muzyczne, tak naprawdę ty miałeś przygotowane jakieś riffy, mi się one podobały, mniej lub bardziej. Zaczęliśmy coś tworzyć muzycznie. I tak naprawdę przez pierwsze 2-3 lata my nie mieliśmy celu. My się spotykaliśmy, bawiliśmy się muzyką, coś konstruowaliśmy, tworzyliśmy, jakiś utwór wyleciał, powstały dwa nowe, kolejny wyleciał, powstały dwa nowe i przyszło do momentu, gdzie tych utworów było powiedzmy około 7 czy tam 6. No tak się człowiek zastanowił, co dalej, no może coś byśmy pomyśleli o płycie jakiejś, na jakimś wydaniu tego. No i faktycznie od słowa do słowa zaczęliśmy myśleć już o jakimś finalnym etapie rejestracji tego materiału. No i co, Mateusz? No i w zasadzie to zrobiliśmy. I to zrobiliśmy. I jak gdyby nie potrzebowaliśmy do tego innych osób, bo radziliśmy sobie dobrze we dwójkę. Często większa ilość osób to jest wartość dodatnia, ale to są też czasami problemy. To jest Logistyczne, czasowe i w ogóle. Logistyczne, czasowe, rozdrabnianie się. To jest też kwestia zaangażowania. A tak to... Ale próbowaliście wszystkim... kogoś? Zdarzyło wam się, że ktoś tam choćby na chwilę doszedł, żeby coś próbować wziąć? To znaczy myśmy wzięli po znajomości, tak. Oczywiście, bo mieliśmy jedno wydawnictwo takie na żywo, to jest mini album Here, gdzie potrzebowaliśmy faktycznie, żeby zarejestrować na żywo materiał, to wzięliśmy dobrych kolegów, Michała i Kubę.
No i to był jedyny moment w zasadzie, gdzie skorzystaliśmy z pomocy osób zewnętrznych, żeby zarejestrować w czwórkę materiał. Zapomniałeś o czymś, o jednej sytuacji. Mieliśmy taki jeden moment, kiedy nie tyle zaprosiliśmy do współpracy kolegę, co on się pojawił na próbie, ponieważ nie wiem, co nam wtedy się działo w głowie, Tomasz. Czy chcieliśmy poszerzyć skład, czy bardziej coś wspólnie pograć. Natomiast to był taki jednorazowy akcent i to chyba było, rozeszło się. Natomiast chyba głównie dlatego, że myśmy już tak daleko byli też z materiałem posunięci wtedy, praktycznie przed nagraniami, że nauka też prawda, kolegi całości materiału i wchodzenie do tej rzeki jeszcze raz, prawda, chyba już była wtedy zupełnie bez sensu, ale był taki moment, pamiętam, taka sytuacja. Ale generalnie Do rzeczy wracając, myślę, że największym atutem naszym, co daje nam chyba największą satysfakcję, to jest to, że tworzymy ten zespół we dwójkę i jest tu najwięcej miejsca na nasze pomysły. Czyli możemy tu najwięcej przemycić. Czyli ta muzyka to jest zespół, w którym ja mogę się wyrażać na największym polu. Mateusz również. tak. W sensie no, nie ma jakby, wiesz, nie ma tej sytuacji, w której nagle do sali wchodzi 5-6 osób i jedna mówi mam piosenkę, druga mówi o czymś jeszcze innym i w tym momencie tak naprawdę można się zorientować zero-jedynkowo na cel, tak? I my sobie możemy pozwolić na to, żeby usiąść we dwóch i odpłynąć, w sensie improwizować. A też z perspektywy czasu myślę, że jesteśmy na tyle też, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale jesteśmy obydwaj trochę zaborczy i przy tak jakby rozwiniętym projekcie byłoby nam, myślę, trudno współpracować z większą ilością osób. Znaczy, boisz się, że ciężko by było ich ogarnąć, czy... Znaczy właśnie rzecz polegałaby na tym, że ja rozumiem zespół w kategoriach koleżeńskiej współpracy, a nie determinowania kogoś do czegoś. I wydaje mi się, że w małym gronie, dwóch osób, jest to możliwe. W większym gronie taka forma tworzenia, taki sposób tworzenia muzyki jak w odrazie nie mógłby mieć miejsca. A nie jest wam żal, że nie gracie koncertów? Mnie osobiście nie jest żal. Mi bardzo odpowiada ta forma pracy. Mateusz ma troszkę inne zdanie. Tak. No ale gdzieś tam jest to ścieranie, no, że Mateusz mi proponuje, a może jednak, że może spróbować kiedyś. Ale we dwóch, czy na jakiej zasadzie? Nie, no bo to Nie. by się musiało wiązać właśnie ze zmianą trybu pracy. Natomiast no, ja póki co nie daję się przekonać, ale nie mówię definitywnie nie, oczywiście w kontekście przyszłości, bo co będzie kiedyś, to nikt nie wie. No ja z kolei właśnie tak, jak Konrad mówi, mam inne zdanie. W sensie gdzieś tam jestem gotowy na to, żeby się otworzyć. Żeby się otworzyć. To oczywiście, że mam też na względzie to, że za tym stoją problemy właśnie logistyczne, że tutaj trzeba byłoby już mieć skład do występów na żywo. To Natomiast jest kompletna zmiana działalności zespołu. To jest otwarcie się, to rzucenie wszystkich kart na stół. to jest też Ja właśnie uważam, że druga jest strona. bardzo wiele po prostu atutów mamy gdzieś tam wewnętrznych tutaj. Znaczy atutów, źle to może nazwałem, ale widzę dużo plusów, które nie chcę zmieniać sytuacji ze względu na to, jak cenię sobie współpracę z Mateuszem no po prostu. A ewentualnie jacyś muzycy sesyjni może, którzy ogarnęliby Znaczy, ja myślę, że tylko w ten sposób wchodziłoby to w ogóle w grę. No, że ogarniają materiał i po prostu na wypadek, że tak powiem, koncertów razem działacie, nie? Tylko na tej zasadzie, chociaż ja tutaj jakby o ile jestem gotowy się otworzyć, też rozumiem argumenty Konrada, bo to by bardzo mocno wpłynęło
na sposób funkcjonowania. W sensie, no, ten sposób funkcjonowania jest taki, że my się tutaj spotykamy i sobie pozwalamy na rozmowy i pozwalamy sobie na robienie muzyki i ścieramy się przy tym robieniu muzyki. I dokładanie do tego wszystkiego jeszcze elementu właśnie zebrania ludzi, wpływania na nich, determinowania ich. Też, no bo w takiej sytuacji byśmy też pewnie chcieli ich determinować, bo przynajmniej dla mnie to już musiały być rzeczy w każdej z tych partii na bardzo wysokim poziomie realizacji, tak? To nie jest chyba coś, co by mnie interesowało w ramach do końca tego projektu. W sensie byłbym w stanie się na to otworzyć, ale czy to jest to, co jest zespołem Odraza? No nie do końca. Trzeba wejść na ścieżkę takiego zawodowego grania, żeby to miało jakość. No oczywiście to trzeba Tak. poświęcić temu bardzo dużo czasu, czy przynajmniej dużo więcej. Ja tego czasu osobiście teraz też nie mam, więc To jest inna sprawa. A poza tym właśnie, robiąc takie próby z ludźmi, z muzykami sesyjnymi, no to już wtedy wszystko wyglądałoby inaczej. W sensie, owszem, po jakiejś tam serii koncertów moglibyśmy sobie tutaj wrócić, usiąść i tworzyć tę muzykę tak jak wcześniej. Jasne. No tylko ogromny nakład pracy, który byłby z tym związany, to jest kwestia czasu, no głównie czasu tak naprawdę, nie? Jak uniknąć rutyny w kompozycjach i aranżach i jak sobie z nią radzić, jeśli już się pojawi? Tak piję do ostatniej waszej płyty, bo tam nudy nie ma od początku do samego końca, więc musicie znać receptę, jak to ogarniać. wiesz co, jak żeśmy robili ten materiał, to nudy nie było, ale było przemęczenie, okrutne przemęczenie było ale mieliśmy też tak ustawiony harmonogram, że trzeba tą płytę skończyć i tak sobie troszeczkę narzuciliśmy, że nie było czasu odpocząć, więc my jakby przemęczeni robiliśmy też momentami tą płytę. Natomiast jak faktycznie uciec od rutyny, to wydaje mi się, że ja osobiście jak siedzę w muzyce metalowej, tworząc tą muzykę, grając i słuchając kurczę, no ja po prostu muszę od tego odpocząć, od metalu. Włączam inną muzykę, staram się, nie wiem, wyjechać, wyciszyć. Ale wiesz, kiedy sobie takie coś zapodać? Jesteś w stanie wyczuć, kiedy Jestem w stanie. dopadła cię rutyna w tworzeniu czegoś, tak? Znaczy nie wiem, czy ja bym to rutyną nazwał. Bardziej to odbieram jako przemęczenie. I wtedy wiem, że trzeba zbastować na chwilę, bo to nie ma jakości. Nie wiem, robisz coś w ten sam sposób, męczysz się, no, powtarzasz, czy aranżujesz w ten sam sposób, przez wymyślić coś ciekawszego, innego, w innym stylu, no nie idzie. No. Trzeba się odciąć po prostu czyli w pewnym reset. momencie, reset i później wrócić z większą siłą, no po prostu. Zgadzam się. To znaczy w tym sensie, że ja na przykład mam tendencję do tego, że jeżeli chcę osiągnąć jakiś cel w muzyce i siedzę nad czymś i walczę z tym i ostatecznie nie przynosi to pożądanego przeze mnie rezultatu, to bym tak w stanie siedzieć jeszcze kilka dni. Czyli już się gdzieś tam trochę przestawiłem, w sensie wiem, że kiedy ja już czuję, że nie ma szans, to zostawiam to wszystko. Tak I w samo. ogóle już w to nie wchodzę, zapominam i wracam po jakimś czasie. Natomiast w takim wydaniu może bardziej uniwersalnym, jeżeli chodzi o odpowiedź na twoje pytanie, to chyba w takim współczesnym świecie, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, to warto grać z ludźmi. W sensie, bo moim zdaniem w dużej mierze ta rutyna może wynikać z tego, że tak łatwo się teraz zapisuje i komponuje muzykę cyfrowo. Gdzieś tam na przykład jestem w stanie nagrać sobie jakiś fragment utworu, czy też nawet projekt utworu, napisać do niego bębny w programie i nie mam w tym momencie, kiedy to robię, absolutnie pojęcia, jak wiele z tym można zrobić czegoś jeszcze lepszego. I na przykład w przypadku Odrazy takie coś dzieje się w salce.
kiedy na bazie jakichś tam luźnych projektów zaczynamy na przykład improwizować. I to sprawia, że ten dany utwór, pomysł, riff wchodzi jeszcze optyka drugiej strony, człowieka, który w ogóle może na to spoglądać inaczej, pod kątem emocji, pod kątem, no, w zasadzie emocji, bo o to się rozbija. Więc grać z ludźmi, tak mi się wydaje, przede wszystkim to. Nie? Autentycznie grać z ludźmi, nie na zasadzie, słuchaj, napisałem tutaj partię, odegraj ją. Bo bardzo często tak teraz w zespołach jest. Znaczy, no, było może i zawsze, natomiast teraz mamy takie udogodnienia techniczne, które to jeszcze usprawniają. Grać z ludźmi, a przede wszystkim chyba wydaje mi się, że właśnie dobrze wychodzić w danym gatunku, w którym się operuje, od pomysłów, które są... Tylko ludzie też męczą, że ci wejdę w słowo. A to swoją drogą, nie, to jasne, no, ludzie też męczą, jasne. No, oczywiście. Wiemy na swoim przykładzie, jak już... No tak. Gdzie nie ma wytchnienia, jak jest dwie osoby, dochodzi do tego przemęczenia, to już naprawdę nie ma gdzie uciec, bo albo coś zrobisz z tą drugą osobą, tak jak w naszym przypadku, albo nie zrobisz. No, nie jesteś w stanie komponować nagle z drugą, trzecią osobą w zespole, tylko musisz z tym gościem robić. Tak, ale summa summarum na końcu jakby i tak uważam, że to przydaje samej muzyce większej wartości, w sensie współpraca, nie? Realna, aktywna współpraca. Nie, słuchaj, tu masz piosenkę, graj ją, nie? Tylko bawmy się tym. W sensie to jest, no to pobudza kreatywność i to bywa frustrujące, bo ktoś może przynieść jakieś założenie, a okazuje się, że druga strona interpretuje ją w taki sposób, który totalnie detonuje pierwotny pomysł. I trzeba jakby się cofnąć do punktu wyjścia i wspólnie składać coś ponownie. Ale uważam, że generalnie to jest lepsze niż takie mechaniczne tworzenie muzyki. A co waszym zdaniem oznacza dojrzałość muzyczna i czy można ją w ogóle kształtować? I jeśli tak, to w jaki sposób? Że dojrzałość muzyczna jest związana z tym, tak najprościej chyba, że w sensie mówię o muzykach, że wiesz, co chcesz osiągnąć i wiesz, jakich środków do tego użyć i wiesz ostatecznie, jak to zrealizować. To jest ta dojrzałość. Natomiast czy można ją świadomie, spytać, kształtować? Myślę, że no jak chyba z każdą dojrzałością, do pewnego stopnia świadomie, a do pewnego stopnia no po prostu trzeba ryzykować. Jak to w życiu z dojrzałością czysto życiową. Po pierwsze upływ czasu, po drugie wystawienie się na bodźce, tak? Czyli no choćby to ryzyko. No i eksperyment. Tak rozumiem jakieś środki do osiągnięcia takiej dojrzałości, ale co tak naprawdę oznacza dojrzałość muzyczna, to jest, wiesz, termin Taki dość otwarty. bardzo otwarty. Ja bym dorzucił chyba postawę taką, że mogę to porównać do tego, jak gdzieś tych koncertów się trochę już nagrałem i jest takie spostrzeżenie, że masa tych muzyków, artystów młodszych gdzieś tam, którzy nagrali jeden album, dwa, gdzieś są mało znani, mają wydumane ego, napompowane. Jak się okazuje, gdzieś jadę w trasę, nie wiem, z Cannibal Corpse na przykład, z Weighthanger, goście są kompletnie wyluzowani, są równi. Tam nie ma tak, że ktoś z nich traktuje te zespoły grające przed nimi z góry, że patrzą, nie, tam podchodzi, nie wiem, Mazurkiewicz, dobra robota, fajny koncert, trzymajcie się. No, taka postawa gdzieś mi imponuje i osobiście jest mi daleko do takiej postawy, wręcz jestem wrogi takim postawom z nadmuchanym ego. No, jeśli chodzi o tą dojrzałość, no to gdzieś mi się kojarzą ci artyści tacy... Pokora, no lubię pokorę wśród muzyków. Bo to też daje pole do rozwoju tak naprawdę. Jak ktoś jest pokorny, to zdaje sobie sprawę, ma na tyle sporo myślenia, że wie, gdzie on może jeszcze poprawić
Ma świadomość też tego, że może się mylić z czymś, nie? Tak, Robić tak, coś tak. źle, no nie? Dokładnie. Ale jeszcze to w zasadzie, o czym mówiliśmy wcześniej, pytanie o te projekty, mnogość inicjatyw, że wydaje mi się, że dojrzałość muzyczną też kształtuje granie z różnymi ludźmi. No bo to otwiera na i sposób komponowania kogoś innego, no generalnie sposób tworzenia, tak? Uczysz się, to nie obserwujesz, jak działa ktoś inny i możesz się tym inspirować. Ja na przykład tak miałem, kiedy dołączyłem do zespołu Masemort, gdzie nie brałem udziału w nagraniach ostatniej płyty, ale ogrywaliśmy tą płytę na sali wspólnie. I na przykład mi to bardzo otworzyło głowę, jeżeli chodzi o sposób komponowania utworów na dwie gitary. Wcześniej patrzyłem bardzo w jednym kierunku, prawda? Riff podstawa, tylko tak naprawdę riff może być grany przez dwie gitary. Tak naprawdę pełnia riffu może być osiągnięta w jakiejś, czy to harmonii, czy wręcz jakiejś absurdalnej pracy, która pozornie wydaje się wręcz, no właśnie, absurdalna, tak? Granie jednego dźwięku, tylko w tym momencie coś ważnego robi druga gitara, tak? To jest przykład jakiś, pierwszy z brzegu. No. Dobra, panowie, tak sobie czytałem, czytam je tu i ówdzie i mamy napisane tak: odradza, alkohol, próżność, depresja. I jakbyście się tutaj nam grzecznie przyznali, czy i ile materiału powstało pod wpływem i czego? Pod wpływem nie powstało, ale zależy o co pytasz, alkoholu. I czego? To myślę, Do że wyboru. pod wpływem alkoholu nie powstało nic. Jakby to nie jest środek do stworzenia czegokolwiek. W alkoholu się nie szuka akurat tego, mi się wydaje, że ja nie szukam akurat tego. Jeżeli pytasz o używki, no to nie. Nic nie powstało pod wpływem ale używek. był mocno obecny podczas formowania płyty. Znaczy, Towarzyszyło nam takie życie, nazwijmy to jeszcze studenckie, przy debiucie. przy debiucie, no, gdzie się faktycznie ten alkohol, papierosy, imprezy do rana, bójki, takie no, różne historie się działy. Się człowiek też naoglądał. Gdzie chodząc, nie wiem, do baru i tak jak mówię, prowadząc taki dość imprezowy styl życia, no, naoglądał i tych bujek, i śmierć gościa w przejściu, gość szedł do knajpy, umarł. Różne historie. A to był okres, gdzie ja jeszcze alkohol spożywałem. No i także ta płyta też pod kątem zawartości no jest mocno nasza i mocno o nas. Esperalu nie ma nikt wszytego z nas. Chciałem o to zapytać, no dobra. Ale ja nie piję bez Esperala. Bez Esperalu. Ja piję coraz mniej. Też Bo bez. już tak, też bez Esperalu, ale już dotarły do mnie efekty Nie picia? Nie picia, mówię o takich prozaicznych, typu, nie wiem, lęki poalkoholowe. Kiedyś ich nie było, znaczy one może były, tylko ja ich nie, bo nie miałem takiej introspekcji, żeby je właśnie odbierać tak, jak należało je odbierać. No ale teraz już zupełnie też na to inaczej patrzę. No ale wracając do sedna pytania, no pod wpływem używek nie powstało nic. Jakby jeżeli pytasz o tą taką mechaniczną, tak. twórczą stronę, No, petów. to na pewno, Pety były cały czas. znaczy to I są. papierosy tak, ale jakby czy tu można mówić o tym, że papierosy wpływają na Czy tworzenie? zmieniają świadomość? No No właśnie, tak, czy zmieniają Świadomości nie, świadomość? ale no, używką samego w tym kontekście. Natomiast jeżeli pytasz o jakieś tam emocjonalne problemy, czy schorzenia, no generalnie problemy, tak? No to ja tutaj się nie będę otwierał. Natomiast, no wiesz co,
Znaczy nie, ja pytałem tylko i wyłącznie w kontekście tworzenia muzyki, nie? Żeby nie było tam... No to że- wiesz co, no to jeżeli pytasz o to, to wydaje mi się, że całość tej muzyki, w zasadzie wszystko, co do tej pory zrobiliśmy, jest uwarunkowane naszymi emocjami i tym, że albo coś w nich gra, albo bardzo nie gra. No okej, ale no, myślicie, że może to wynikać na przykład z tego, że kiedyś tam na przykład piliście, czy tam improzowaliście, czy wyglądało to tak, a nie inaczej, a Nie, no to są Czy- doświadczenia, no to wszystko nas jakoś tam formuje, tak? I oczywiście pod tym względem, no to jakby no, treść tekstowa obydwu płyt do tego mocno nawiązuje. Gdyby to nie było obecne w moim Historie życiu. z naszego życia z pierwszej płyty Tak. mają wpływ na to, co się też dzieje i później. Tak. się ciągnie. Zresztą Więc te- historia każdego człowieka. Swoją drogą te płyty są też ze sobą powiązane dosyć mocno. No, druga nie miałaby takiej, nie byłaby pisana z perspektywy człowieka, który nie nagrałby pierwszej. No, jakby to jest tutaj to ze sobą związane. No, natomiast no, głównie myślę, mówisz depresja. No, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to Wiemy, czym się takie rzeczy je. Terminy nie są obce. blasty. Od razu napierdalać, czy uczymy się powoli, czy jak to zrobić, żeby to ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi? No najlepiej wolno, ale ja miałem takie tendencje, że zawsze chciałem przeskakiwać i grać jak ci najlepsi, jak się uczyłem na bębnach grać. Generalnie jestem samoukiem, no i gdzieś tam ojciec zaszczepił we mnie pasję, można powiedzieć. Za mało lata uczył mnie rytmów na klatce piersiowej, takich podstawowych, gdzieś tam stopa werbel. No później pokazał mi zestaw perkusyjny, opisał gdzie co jest, gdzie jest stopa, gdzie jest werbel, hi-hat i tak dalej. No i gdy zaczynałem, próbowałem naśladować te podstawowe rytmy, w międzyczasie, no w cudzysłowie, bo tak naprawdę to nie chodzi o ten stricte moment, tylko w okresie nauki na tych podstawowych rytmów, w międzyczasie człowiek słuchał muzyki. No i słuchał tej muzyki i gdzieś chciał grać już jak ci najlepsi. I mimo, że ja nie umiałem kompletnie podstaw, nie umiałem podstawowych rytmów, to mnie już ciągło do czegoś więcej. No i to bardzo często było jakieś tam granie szybsze, bardziej złożone, z reguły metalowe granie. Więc ja tak naprawdę gdzieś te podstawy takie werblowe, paradidle, wprawki i tak dalej, omijałem szerokim łukiem. Nawet nie dlatego, że nie chciałem się ich uczyć, tylko bardziej chciałem się uczyć grać już rytmów, a później tych rytmów tylko szybszych, później tych szybszych rytmów, ale z przejściami, a później blastów w takim tempie, a później blastów szybszych i tak dalej. No i często omijałem takie właśnie podstawowe ćwiczenia, tak samo te blasty wolniejsze, lepiej się na nich skupić tak naprawdę i szukać dobrego odbicia, szukać wyważenia, tej pracy palców tak naprawdę nad samym odbiciem, jeśli chodzi o wolniejsze tempa. Bo później łatwo jest je wrzucić w szybsze tempa. No ale ja miałem tendencję, że od razu chciałem gdzieś tam szybko i omijałem te etapy. Ale można i tak się nauczyć. To wszystko zależy też od talentu i od pracy, od postawy. No, ja gdzieś tam może nieskromnie powiem, że wydaje mi się, że tego talentu mam więcej, a chyba trochę mniej pracy wkładam w rozwój, czy nie wiem. no, w naukę, Nauka. w ćwiczenie. Naukę, w ćwiczenia. No nieszczególnie lubię ćwiczyć sam na perkusji. Twoje inspiracje, jeśli chodzi o tworzenie tekstów i jak tworzyć je, żeby one tak dobitnie plasowały się, że tak powiem, w stylistykę, którą wykonujecie. Nie wiem, czy z czego to wynika, tego da się nauczyć, czy to jest metodą prób i błędów, czy... Wiesz co, nie wiem, czy da się nauczyć. Nie jestem w stanie ci tego akademicko wyłożyć. No,
A swoimi słowami? Wiesz co, ja jakby jestem tekściarzem na takiej zasadzie, inaczej, ja nie mam żadnych, nie wiem jak to ująć, nie mam przygotowania czysto takiego, no właśnie akademickiego. Z literaturą staram się mieć do czynienia i raczej nie daję sobie zbyt długiego okresu czasu na to, żeby nie czytać. Ja czuję ten brak czytania, więc szybko wracam. A to jest związane z pisaniem tekstów, bo słowo inspiruje słowo, może w ten sposób można to ująć. Zresztą kolega, który także pisze teksty właśnie w ten sposób też co ujął, znaczy nie tak dosłownie jak ja teraz, ale mówiąc właśnie o tym, że czytanie go inspiruje. Natomiast wiesz co, ja robię to w taki sposób, w sensie kiedy my komponujemy muzykę, piszemy muzykę, tworzymy ją sobie tutaj, nie ma praktycznie tekstów. Są jakieś zalążki w głowie pomysłów na tekst. I w zasadzie, kiedy tą płytę tworzyliśmy, to koncept tekstowy już istniał, ale on był niezmaterializowany. Co często związane było z tym, jak mówię Konradowi, jest pomysł, ale ja go nie widzę. Nie poruszaj tego tematu. Tak, właśnie, ale ja mówię, on jest. Natomiast to jest też ściśle związane z muzyką, ponieważ kiedy my tą muzykę tworzymy, to ja mam aranże wokali w głowie bardzo często. Ja już wiem, w którym miejscu będzie wokal, jak on będzie brzmiał i jaką na przykład ma rytmikę i tak dalej, i tak dalej. Więc te szablony na tekst już są. No tylko później pozostaje ten tekst dopisać. I to z reguły jest właśnie związane z tym, że ja już gotowe utwory, czy też utwory w wersji demo sobie odpalam w domu, w samochodzie. W samochodzie wychodzi to najlepiej. I myślę. I bardzo często teksty są, a przynajmniej niektóre ich fragmenty są związane z jakąś taką ekspresją chwilową, którą potem trzeba zapisać. I to są jakieś takie rzeczy, których ja mogę się trzymać i te pomysły dalej rozwijać, tak? Więc to też nie jest tak w moim wypadku, że ja na przykład piszę. Ja raczej nie piszę. Raczej wolałbym tego unikać. Bo tego nie lubię. Bo ani nie czuję, że robię to jakoś dobrze, ani sam proces powstawania nie sprawia mi jakiejś wielkiej satysfakcji. Raczej jest to zło konieczne. No jest zupełnie inaczej w przypadku muzyki, bo jestem w stanie wyjść stąd usatysfakcjonowany z naszej próby, a po napisaniu tekstu czuję po prostu, że wyrzuciłem. Ale to nie jest przyjemne. Dobrze, Konrad, ćwiczenia na padach kontra zestaw. Jakbyś mógł powiedzieć, co za czym przemawia? Dla mnie pad jest takim rozgrzewaczem przed koncertami. Jest fajnym ćwiczeniem w momencie, kiedy nie mam czasu przyjechać i grać na zestawie perkusyjnym. Wtedy odzyskuje się wraca czucie pałki w ręce, jakkolwiek to brzmi. No. Fajnie można szlifować szybkość tak samo. Przez to najpierw jest czucie, fajnie wraca, łapiesz gdzie jest balans, gdzie zaczynasz grać z paluchów i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o rozwój taki, znaczy pad też może być rozwojowy jak najbardziej, natomiast ja raczej mało z tego korzystam, staram się tworzyć głównie na zestawie tak naprawdę. No i zestaw daje większe możliwości zdecydowanie, no. Ma więcej dźwięków w sobie, sprawia więcej frajdy tak naprawdę. Czyli Dla mnie klepanie w gumę jest trochę ostatecznością. ale pomaga to, jeśli chodzi o rozwój w grze na całym zestawie później, czy to jest takie, nie wiem, Pomaga, takie bo uzupełnienie ewentualnie tylko i wyłącznie, czy... nie, pomaga jak najbardziej. No, dla mnie mówię pod kątem głównie rozgrzewania, że jestem w stanie przegrać, nie wiem, 5 dni na padzie
gdzie 6 dnia mamy próbę z zespołem, gdzie te bębny często są wymagające, szybkie czy intensywne i wchodzę po tych 5 dniach i można powiedzieć, jestem rozgrzany. Jestem w stanie zagrać większość tych, czy większość, no jestem w stanie zagrać wszystko po prostu, w tych tempach, które są oryginalnie, tak? Mateusz, pisałeś o tym, że jak żeśmy rozmawiali, że pobierałeś kiedyś lekcję śpiewu. I tak w kilku słowach jakbyś mógł nam powiedzieć, jak to wyglądało i czy z perspektywy czasu uważasz, że takie lekcje są w ogóle pomocne? Oczywiście, że Tak, są i pomocne. w ogóle w kontekście jeszcze black metalu. Czy w kontekście black metalu to nie wiem. Po pierwsze nie uczęszczałem na te lekcje jakoś specjalnie długo. I kiedy zaprezentowałem, bo generalnie moim podstawowym celem uczęszczania na te lekcje było to, żeby bezstratnie wykonywać właśnie ekstremalny wokal. Natomiast kiedy zaprezentowałem mojej nauczycielce, jak to robię, ona powiedziała tylko tyle, że jakby jest to zaprzeczenie emisji głosu i ona nie będzie za to brała odpowiedzialności. Aha, Tak, rozumiem. więc jakby w kontekście metalu ekstremalnego raczej nie, aczkolwiek w kontekście muzyki generalnie i ludzi, którzy nie tylko śpiewają, ale także na przykład grają, no to rozwój wokalu to jest fajna sprawa i potrzebna sprawa i pomocna sprawa. Natomiast no ja gdzieś z tym śpiewaniem miałem do czynienia zawsze, też śpiewałem w chórze. I tam tak naprawdę się bardzo dużo nauczyłem o muzyce, nie znając zapisu nutowego, ale interpretując go jakoś tam po swojemu. To była na pewno ważna lekcja. A co do samych lekcji wokalu, o których mówisz, to tak jak mówię, nie było ich dużo. Natomiast przede wszystkim nauczyły mnie myślenia o śpiewaniu, odpowiedniego myślenia o śpiewaniu. Zbyt krótko tam chodziłem, żeby się nauczyć jakiegoś frazowania, żeby pewne nawyki i ćwiczenia przerobić w rutynę, bo to jest podstawowa rzecz. W sensie tego nie można przepracowywać na zasadzie ciągłej introspekcji. W sensie w studio, owszem, można, prawda, do pewnej frazy wrócić i pomyśleć o tym, o założeniu, co chce się osiągnąć, jak to należy osiągnąć w związku z aparatem emisji. Natomiast no, na scenie to nie jest możliwe. No, działasz już na zasadzie automatycznej, więc jakby tego nie wypracowałem, bo po prostu za krótko tam chodziłem. Natomiast jestem narwany i raczej nerwowy, więc kiedy myślę o śpiewaniu wysoko, no to spinam kark, bo ten dźwięk jest tam. A kiedy myślę o śpiewaniu nisko, no to jest tam, więc się chowam. No i podstawowa rzecz, jakiej się nauczyłem, to jest to wyobrażenie, ta nauczycielka to we mnie budowała, że dźwięk jest z przodu. Że jakkolwiek byś nie śpiewał, jakkolwiek byś nie wchodził wysoko, czy nie schodził nisko, to dźwięk jest tam, a nie tam. I to jest coś, do czego ja zawsze wracam, jeżeli nagrywam. W sensie ćwiczę jakieś takie podstawowe, rozgrzewające ćwiczenia, nic specjalnego, nic zaawansowanego, ale właśnie wracam do tego sposobu myślenia. Do tych kilku podstawowych zasad, które sprawiają, że no, być może za kilka lat, kiedy posłucham tego, co nagrywam teraz, stwierdzę, że to też jest słabe, no ale jest lepiej niż było, tak? No. Więc lekcje na pewno są pomocne bezwzględnie w każdej materii. Lekcje i ciężka praca i nauka na pewno, to jest bezwzględne. A rozgrzewasz wokal przed koncertem? Tak, Tak? ale to bardziej, jeżeli chodzi o wokale metalowe, ekstremalne, to są to raczej ćwiczenia rozluźniające jakieś. Aha. W sensie chodzi o to, żeby być zupełnie rozluźnionym i żeby móc wypuścić szczękę tutaj. W sensie rozluźnić te mięśnie, bo w momencie, kiedy jest atak, to wszystko się tutaj gdzieś napina. Oczywiście ja nie wiem, na ile ta emisja w takich sytuacjach jest, na ile tutaj pracuje faktycznie przepona, w moim wypadku. Natomiast no ten kark, gardło, no też pracuje. I trzeba to odpowiednio rozgrzać jakimiś ćwiczeniami, gdzie na chwilę się, prawda,
spinam, odpuszczam. I podczas koncertów, generalnie w momentach, kiedy nie śpiewam, nie krzyczę, odpuszczam. Staram się gdzieś tam zawsze pracować nad tym, żeby okej, to jest koncert, są emocje, ale też tych koncertów nie jest aż tak dużo. Ale no, tak o tym myślę, żeby po prostu się rozluźniać, żeby w momencie, kiedy jest atak, atakować, a kiedy tego ataku nie ma wokalu, to odpuszczam, to się relaksuje, możliwie, prawda? A zdarzyło Ci się kiedyś na przykład stracić całkiem głos? Nie, W trakcie śpiewu? stracić głosu mi się nie zdarzyło i bardziej przypuszczam, że jeżeli już nastąpiłby jakiś taki totalny kryzys, to byłby nie tyle związany z niezdolnością do tych ekstremalnych wokali, co raczej z niezdolnością do mówienia potem. W ten sposób, w sensie już, tak jak mówiłem, tych koncertów nie było dużo, ale no na przykład 3 pod rząd. Przy trzecim, biorąc pod uwagę jeszcze jakiś tam w miarę, może nie ekstremalnie imprezowy styl wyjazdu, ale zabawa była. Przy trzecim koncercie, przed trzecim koncertem czułem, że ja już bardzo słabo mówię, więc jakby nie mam szans na to, żeby koncert przebiegł po mojej myśli, w sensie wykonawczo, że ja zawiodę. Natomiast w praktyce było dobrze, tylko jakby no z mówieniem jest problem. Rozumiem. No bo generalnie jesteś cały czas spięty tutaj, nie? Potem przy powiedzeniu czegokolwiek odrobinę głośniej, no już zaczynasz harczeć, już pojawia się chrypa, nie? Ona oczywiście na tej scenie jest bardzo dobra, no bo na nią sobie pozwalasz, bo się totalnie otwierasz, nie? Ale no nie chcesz jej mieć, kiedy mówisz z ludźmi. A przede wszystkim to jest jeszcze kwestia nagłośnienia się, w sensie tej świadomości, że jeżeli wychodzisz na scenę, to musisz wcześniej zadawać sobie dobry odsłuch, ponieważ jeżeli nie słyszysz się dobrze, to podświadomie będziesz szukał głośności. Więc będziesz głośniej krzyczał, co absolutnie nie wpływa na to, jak słyszą cię ludzie, ale wpływa na to, jak będziesz to wykonywał i że generalnie będziesz zdewastowany później, tak? Konrad, czemu 2 single, a nie Twin? Bo 2 centrale. To czemu 2 centrale, a nie jedna? Czemu 2 centrale? Bo Trigger. A jak Trigger, no to różne historie były, no bo jak gramy na Twinie, grałem na Twinie tak naprawdę, bo miałem jedną centralę, jak kupowałem zestaw. Zdarzały się historie, że po prostu Trigger dostaje zbyt dużą ilość uderzeń na Twinie, grając na Twinie, do tego, żeby to często fajnie, wiernie przetworzyć. Ja miałem też stary moduł Alesisa, DM4, no i jeżdżąc na koncerty bardzo często też miałem problemy z tym, żeby to fajnie ustawić. Pojawiały się sytuacje, w których Trigger zbierał za bardzo, za dużo uderzeń, gdzie zbierał po prostu, nie wiem, uderzenie werbel. Przy skręceniu minimalnie czułości zaczął gubić stopy. I nieraz było tak, że po prostu ta tolerancja była tak ustawiona, że zbierał i na przykład werbel, a nie zbierał stóp. Także no, były takie historie. Trzeba było pomyśleć nad tym, żeby była ta druga centrala, żeby były 2 te triggery, no bo z nich korzystam i na koncertach, i tutaj w sali. A jakiej firmy? To mam Apexa starego Janusa od... Znaczy, ale triggery. Triggery, Rolandy. Nie pamiętam teraz modelu. Takie czarne. To RT pewnie 30 albo 10. Tak, 10 chyba. No, RT10 chyba. Możliwe. Natomiast jest jeszcze jedna zasadnicza rzecz, że pojedyncze pedały działają bez większych obciążeń tak naprawdę. No, ten Twin, ten przegub no, powoduje pewne straty. No, wiadomo, im lepszy Twin, to te straty są mniejsze. Gdzieś ta siła zawsze się gubi, dynamika, jak grasz lewą stopą. No natomiast teraz jak zdarza mi się, że gdzieś, no, jak jadę na próbę Voigthanger akurat i biorę Twina, tego co mam, jestem przyzwyczajony do grania na 2 pojedynczych tutaj w sali pedałach pojedynczych, no to widzę, no, różnica jest ogromna. No utrudnia mi to sakramencko po prostu grę.
Także zdecydowanie 2 pojedyncze stopki. Okej, a ćwiczysz tak samo lewą stopę, jak i prawą? W sensie, jeżeli się tam uczysz czegoś nowego, czy na przykład, nie wiem, uczysz jakichś technik, to przykładasz uwagę do nauki obu kończyn w takim samym stopniu, czy raczej... Jeżeli się Niekoniecznie. czegoś uczę, jeżeli ćwiczę stopy, co jest w ogóle bardzo rzadkie u mnie akurat, no to faktycznie staram się i prawą, lewą porówno. Natomiast paradoks polega na tym, że grając, ucząc się na perkusji, czy grając na perkusji, grasz zdecydowaną większość, zdecydowanie więcej używasz prawej nogi. A jak się okazuje, przy graniu szybkich stóp u mnie, większe problemy mam z prawą stopą, mam zły nawyk, gdzie dochodzi do grania na szybszych partii i potrzebny jest ten balans grania tylko z docisku, czyli coś jak na zasadzie blastów, gdzie grasz samymi palcami, to częściej prawa noga szwankuje niż lewa. Zaczynam się spinać, niepotrzebnie podnosić prawą stopę do góry, no jest taka przywara. Jest to ciężko wyeliminować. No i mówię, paradoks polega na tym, że lewą grałem rzadziej, zdecydowanie, a pracuję lepiej. No nic, tylko zwalić na fizjonomię, że tak powiem. No tak to u mnie działa. Są ludzie, którzy twierdzą, że zakup sprzętu za furę kasy to już jest jakiś taki, że to pomoże. Jak ty się na to zapatrujesz? Uważasz, że to może być pomocne, czy to jest może jakiś pomóc? bardziej fetysz już jakiś, albo nie wiem, chodzi tylko może o brzmienie samo, nie wiem. No nie bardzo pomoże. No jakby w słabym zestawie i w dobrym naciągie są... W słabym zestawie perkusyjnym i w dobrym, bardzo drogim są naciągi, są talerze, więc generalnie gramy na takim zestawie w ten sam sposób. Jedyne co może pomóc, to frajda, że ten zestaw będzie fajnie brzmiał i to może mobilizować może do większej ilości ćwiczeń. Natomiast pomóc może w innej sprawie. Pomóc może w kontekście wyrażenia siebie, szukania swojego stylu. Są bębniarze w Polsce szanowani, których ja też szanuję, gdzie brzmienie samo bębnów jest charakterystyczne dla nich, dla tych bębniarzy, bo oni brzmią tak. Oni się kręcą w studio w ten sposób, znaczy najpierw nagrywają bębny na tych swoich bębnach dobrych, bardzo dobrych, używają takich naciągów, kręcą sobie bębny w ten sposób, żeby to brzmiało finalnie tak. No i te, powiedzmy, zakupione bębny drogie, bardzo drogie, różne, pomagają w wyrażeniu, może nie, no poniekąd też w wyrażeniu siebie, ale no w zbudowaniu swojego stylu. Nie tylko chodzi właśnie o grę, tylko chodzi też o zestaw, o brzmienie. Jakie macie plany na najbliższe 5 lat związane z Odrazą i z Dobrze, że własną... spytałeś o 5 lat. Na 11. Na 11 pytaj właśnie. Mamy plan. Okej, no to na 11 jestem ciekaw jeszcze bardziej. Nie, tak poważnie to mamy plan na najbliższe półrocze i tu postawię kropkę. Okej. Może na rok. O, pół roku. Mamy nad czym popracować. Kropka. Okej. Nie mam nic do dodania. Okej. Nie dodam, albo może dodam kolejne 2. O, w ten sposób. Kropki. 2 kropki. Tak. Czyli 2 kropek. I słuchamy. Trójkropek już teraz. Okej. A jest szansa jeszcze jakakolwiek, żeby was zobaczyć na scenie? Jako Odraza, oczywiście. Nikt nie wie. Czas Nikt pokaże. nie wie. Okej. Nie wiadomo. No dobra, no to nic. Dzięki za dzisiaj, za fajną rozmowę. No. Mam nadzieję, że może jednak się uda gdzieś tam was zobaczyć kiedyś. W każdym razie raz jeszcze gratulacje za ostatnią płytę, mega rozjeb, kurwa, polecam wszystkim. Dzięki serdecznie. No, co, a my widzimy się w kolejnym odcinku z kolejnym naszym gościem bądź gośćmi, zobaczymy jak to wyjdzie. Nara. Dzięki panowie. Dzięki. Dzięki. Hej. Okej, dobra, to tak trochę filozofią zajadę.
Bo mówi się, że podstawą sukcesu jest ciężka praca. I chciałbym zapytać Ciebie, Konrad, czym według Ciebie jest sukces, a Ciebie, Mateusz, czym ciężka praca? Tak chodzi mi w praktyce, nie? Bo tak się mówi, a żeby osiągnąć ten sukces w muzyce, no, to na czym to polega, Waszym zdaniem? Sukcesem będzie nagranie albumu w możliwy, najlepszy sposób, ale nie chodzi mi nawet o piękne brzmienie, tylko mówię tu o to, że później będę miał świadomość, że udało się w ten album, kasacja, jeszcze raz pojedziemy. No więc dla mnie ciężka praca to jest praca w studio. Nie widzę w przestrzeni muzyki gdzie indziej ciężkiej pracy. Znaczy może ta praca jeszcze jest przy już takich chwilach związanych z wydawaniem muzyki, gdzie dochodzi jeszcze kwestia jakiejś tam grafiki, oprawy, dobierania pewnych... Sorry, że przerwę. Znaczy, bo chodzi mi bardziej o to, że czym jest ciężka praca w kontekście osiągnięcia sukcesu, wiesz? Co trzeba robić? No, to właśnie o to mi chodzi. Tak? To przepraszam. To jeszcze raz, bo w takim razie ja się zamówiłem. Okej. Czyli od początku odpowiadać, tak? No, jeśli możesz. Sorry. No więc jeżeli chodzi o ciężką pracę, to jest to wyłącznie studio. I poza studiem, poza nagrywaniem... Marek, mogło ci się ujebać. No. Przepraszam. Bo trochę mi się wydaje, że źle mówisz w sensie, że chyba nie to chciałeś powiedzieć. To Dlatego chciałem ci się... powiedzieć. Bo mówisz, że tylko i wyłącznie studio. Tak jakby dla ciebie ciężką pracą nie było, nie wiem, kurwa, czasami, że musisz tu przyjechać zjebany, grać. Ale to nie jest dla mnie ciężką pracą, stary, właśnie o to chodzi. To dla mnie nie jest... To teraz ja cię przepraszam, jeżeli tak miało być. Kurwa, to jak ja teraz zacznę odpowiadać, to już parsknę śmiech. Ale mówię... Kurwa, przerwali mi obydwa, ja tutaj jadę, powiedział to samo, nawet prawie tak samo chyba to powiedziałem, kurwa.